birthday. O, to w ogóle jak jakieś syreny brzmi. I teraz będzie ten taki fajny zjazd. No, ciarki, ciarki. To you. Happy birthday to you, Jonghyun. Jak łatwo się domyślić. A w ogóle to cześć. Jak łatwo się domyślić, dzisiejszy filmik będzie poświęcony Jonghyunowi, a do jego nakręcenia skłoniło mnie to, że dzisiaj przypadają urodziny Jonghyuna. Dzisiaj jest 8 kwietnia i stwierdziłam, że jak lepiej uczcić jego urodziny niż reakcją do jego muzyki. I ta piosenka Happy Birthday, ona jest taka słodka, taka cudna. I tylko żałuję strasznie, że nie udało mi się znaleźć wykonania live takiego, do którego można byłoby zareagować. Znalazłam parę fancamów, ale nie były na tyle dobre, żeby do nich reagować. Ale tak sobie potem pomyślałam, a może spróbuję zareagować do czegoś innego, do czegoś, do czego chciałam zareagować już wcześniej. I mianowicie do piosenki Sweet Up. Ale tutaj też nie znalazłam dobrego fancamu. Ale potem sobie przypomniałam, że przecież istnieje ten showcase Jonghyuna, gdzie on śpiewa tą piosenkę i śpiewa też parę innych piosenek. Nie pamiętałam zupełnie, że to były tylko fragmenty tych piosenek, ale gdy się przygotowywałam do tego filmiku, to się zorientowałam, że to są jakby krótsze wersje piosenek, takie 1,5 minutowe. No i stwierdziłam, dobra, to w takim razie jak to się mówi? 3 coś tam za jednym zamachem? Wiecie, o co mi chodzi. Zobaczymy sobie 3 piosenki, a raczej ich fragmenty z tego showcase'u właśnie. Mianowicie piosenkę Sweet Up, jedną z moich najukochańszych piosenek Jonghyuna. Aurorę, która jest taka groovy, w ogóle taka... One wszystkie są lekko jazzujące, ale ta jest taka akurat idealna do, nie wiem, jakiegoś takiego jazzowego baru. I Moon. Moon, do której to piosenki zareaguję jeszcze w całości, gdyż przecież istnieje wszak to słynne wykonanie, którego ja co prawda nie widziałam, ale widziałam wystarczająco dużo fragmentów klipów na Twitterze, czyli do piosenki Moon. Ale dobra, nieważne. No to co? Zapraszam na urodzinową podróż z Jonghyunem i tyle. 3, 4. Przepraszam za hałasy. Jest kwarantanna i dzieją się tutaj bardzo dziwne rzeczy w tym domu. Różowo włosy. Jonghyunek. Ach, ten jego uśmieszek, wiecie, o którym ja mówię, uśmieszku. Od razu mi się przypomina rozmowa Jonghyuna z resztą członków SHINee a propos tej piosenki. Zauważyłam, że bardzo często członkowie SHINee wyjmują te mikrofony, ten nasłuch z ucha. Ciekawe, czy przeszkadza im, czy po prostu stwierdzają, że lepiej śpiewać po prostu na żywo. Na żywo, w sensie bez pomocy. Dajesz, Jonghyun. Chciałabym całą tą piosenkę usłyszeć.
Zazdroszczę wszystkim, którzy byli na jego koncercie kiedykolwiek. I zmieniamy atmosferę. Słodziak. Patrzcie, on jest na tej scenie sam. Ta wizualizacja jest tak prosta, że już prostszej naprawdę nie... Prościej byłoby bez niej. Znowu uśmieszek. A po prostu nie da się oderwać wzroku od niego. Czy ja już mówiłam, że kocham wszystkiego, każdego rodzaju baby w wykonaniu Jonghyuna? Uwielbiam falset, jak Jonghyun śpiewa falsetem. Ma tak specyficzny ton głosu wtedy, że... O, to jest bardzo fajne. Bardzo fajna harmonia tutaj jest. Wracając do falsetu. Członkowie SHINee w ogóle są w stanie śpiewać falsetem bardzo dobrze, ale jego zawsze jest po prostu nie do pomylenia z nikim innym. I te wysokie dźwięki. Ta piosenka wpływa na mnie w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie ona jest tak seksowna. Może nie skończę tej myśli, dobra, koniec. To spojrzenie. To jest to spojrzenie, które Jonghyun ma opanowane do perfekcji. Please do. Skończyłam tutaj, bo ten showcase jest bardzo długi i ten zestaw piosenek też jeszcze się ciągnie. W związku z czym kończymy na Moon. I co? Ja w ogóle to ostatnio cały czas słucham sobie Jonghyuna, zwłaszcza tych dwóch albumów Story opus pierwsze i Story opus drugie. Uwielbiam je, uwielbiam. Uważam, że są najlepszymi albumami Jonghyuna. Co nie znaczy, że nie kocham całej reszty jego dyskografii, ale te dwa albumy są dla mnie w ogóle po prostu szczytem szczytów, jeśli chodzi o Jonghyuna i nie tylko. I bardzo się cieszę, że Jonghyun był tym artystą, który sprawował kontrolę artystyczną nad tą swoją muzyką, którego albumy są naprawdę odbiciem jego jako artysty. I no co, no cieszę się, że tyle nam zostawił w spadku. I ponieważ udało mi się nagrać ten filmik po raz pierwszy, jeżeli chodzi o filmiki Jonghyunowe, rocznicowe, bez płakania, to już nie będę głębiej wnikać w ogóle w szczegóły, żeby się nie wzruszyć. Natomiast, no co mogę powiedzieć? Wszystkiego najlepszego, Jonghyun. Mam nadzieję, że tam na Księżycu Ci się nie nudzi specjalnie. I co?
I zobaczymy się na pewno z Jonghyunem jeszcze nie raz, bo Moon to wykonanie, wiecie które, nie? Którego ja jeszcze nie widziałam, ale się już bardzo na nie cieszę. Czeka. No a poza tym mamy tyle shiny do obczajania, że... No i jeszcze się z Jonghyunem zobaczymy tutaj nieraz. Dobra, no to trzymajcie się, do zobaczenia na następnym filmiku, na którym będzie nie wiadomo co, ale coś na pewno ciekawego znajdę. Trzymajcie się, pa! Happy birthday, Jonghyun!